Wielkanoc z zapasem, a ja zapraszam na radosną twórczość pisankową. Takie kolorowe z kurczaczkami pisanki mi wyszły. Nic trudnego, ale nie da się ich zrobić w 10 minut. Natomiast jak nie macie pomysłu na jedno przyjemne sobotnie popołudnie, to zapraszam. Jajka styropianowe. Mają szef. Warto go zetrzeć, żeby później nie wkurzał. Jak nie zapominam, to wyrównuję także dupkę. Startowa nuda. Trzeba na początek jeden raz przemalować pisanki białą farbą akrylową. Można suszyć suszarką, ale trzeba uważać, żeby niechcący nie zdeformować styropianu. Serwetka z tradycyjnymi kurczakami oraz pędzelek i odrobinę wody. Z serwetki wykrajam 1/4 i oddzielam górną jej część. Chyba wszyscy wiedzą, ale powiem, używamy tylko tej jednej wierzchniej części serwetki. Zamiast wycinać, kurczaki obrysowuję pędzelkiem z wodą i obrywam niepotrzebne części serwetki. Dzięki temu, że są na białym tle, nie będzie widać nadmiaru serwetki. Teraz przyda się klej z werniksem i porządny, szeroki pędzel. Jak macie dobry klej i dobry pędzel, to już 90% sukcesu. Przyklejam wzór, smarując klejem wyłącznie od góry. Po przyklejeniu robimy sobie małą kawkę i za 20 minut można już ozdabiać jajeczka. Użyłam farby czarnej, czerwonej, jasnej i ciemnej brązowej. Pierwszy etap to nasza baza kolorów. Użyję koloru czarnego i czerwonego. Te kolory także występują na serwetce, więc mam pewność, że wszystko będzie razem dobrze wyglądało. A to jest pędzelek gąbkowy, bez niego nie ma życia. Oczywiście kupicie go także w naszym sklepie, ale opis produktów użytych i linki do nich znajdziecie w opisie tego filmu. Pędzelek jest super i oczywiście jest wielorazowy. Natychmiast po użyciu go myjemy, bądź przynajmniej wkładamy do wody. U mnie takie pędzelki służą wiele lat. Tak wygląda czarna baza na jajku, a teraz to samo tylko na czerwono. To znaczy nie dokładnie to samo, ale sens ozdabiania taki sam. Nie mam konkretnego pomysłu ani wzoru, po prostu z przyjemnością pieczątkuję i maluję całe jajka. Drugim etapem będzie cieniowanie. Użyłam farby czarnej plus 2 kolorów brązu. Po prostu nie miałam jednej takiej, która będzie mi pasowała w punkt. Skośny pędzelek 8 mm i troszkę wody. Cieniowanie nie jest trudne, jeżeli macie porządne farby. Niektóre po prostu nie działają, bądź bardzo trudno nimi osiągnąć jest ładny efekt. To są farby Stamperii Allegro, po prostu super do cieniowania. Nie namawiam, ale jeżeli cieniowanie Wam nie wychodzi, czasami warto się zastanowić, czy farby są ok. W ten sposób cieniuję wszystkie jajeczka. Czasami to cieniowanie ma sens, bo przylega do drugiego koloru, a czasami nie ma sensu, tak jak tutaj. Jeszcze nie wiem, co z tego wyjdzie, po prostu tak się pomalowało. Na wszelki wypadek jajka pochlapię. Co mi zależy, zazwyczaj wygląda to dobrze, a i błędów przy malowaniu wtedy nie widać. Po wyschnięciu trzeci, najfajniejszy etap. Nazwałam go radosna twórczość. Tutaj głównym modus operandi jest po prostu wykałaczka. Dzięki niej będziemy tworzyć małe i duże kropeczki. A jak taką kropeczkę rozciągniemy, to uzyskamy łezkę. A jak takich łezek zrobimy naprawdę dużo, to otrzymamy fajny wzór. Wygląda całkiem ok. Jak cieniowałam tą firankę, to nie wiedziałam, co z tego będzie, ale może zrobimy sznurowanie i też chyba może zostać. Zawijasy są dobre na wszystko. Konturówką albo pędzelkiem, wszystko jedno. W tłoku całkiem dobrze się bronią. A na koniec biała farba. Białe kropeczki zrobione na czarnym bądź czerwonym tle wyglądają jak dziurki. Dzięki nim pisanka wygląda na naprawdę żmudną robotę. Zapomniałam wspomnieć, że farba do kropeczek nie może być gęsta. Po prostu wtedy kropeczki wychodzą nierówno. Mniejsza kropeczka to po prostu druga kropeczka. Jeżeli pędzelek zanurzony w farbie odbijemy pierwszy i drugi raz, to zawsze pierwsza kropeczka będzie duża, a to następna nieco mniejsza. A na koniec jeszcze odrobinę czerwieni.
do takich kolorowych pisanek nie pasują mi już wstążeczki, więc jak zwykle będą zakończenia. Zakończenie wiszące wystarczy wbić, bądź po prostu takie fajne małe pypcie na koniec. Mam kolorowe szpilki, więc wbijam na przemian czerwone oraz białe. Jajeczka gotowe. W sumie nic odkrywczego, ale mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl. Oj, i żeby nie zapomnieć, wesołych świąt, mokrego dyngusa, szczęśliwego nowego roku i wesołego karpia, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to będziecie oglądać.